Dobra, jestem. Jak widzieliście, odpaliłem zagranie, ale niestety nie miałem czasu, żeby komentować od razu, nie? No to teraz postanowiłem powiedzieć Wam, skąd wynika moje zagranie. A więc ogólnie no to z wczorajszego dnia mieliśmy wybicie tego ważnego poziomu, w którym tutaj no mega dużo zleceń tutaj się przewijało, nie? Wybicie tego poziomu z mocnym impulsem i przynajmniej po mocnym impulsie ja oczekuję tego, że będzie potwierdzenie i zebranie tych tutaj stop lossów, tak? Jak już wiecie z poprzednich nagrań. A więc są jakieś tu knoty, widzę ostre knoty, więc no jest to ważna strefa. Ta strefa jest na pewno bardzo ważna. Liczyłem na to, że właśnie będą reagować na średnią, może na pivota, gdzieś tutaj, może na VWAP-a miesięcznego, gdzieś tutaj w tych rejonach, że będzie reakcja jakaś, nie? No i no była reakcja jakaś, tylko że jeżeli chodzi o setup, żebym ja go dobrze znalazł, tak, tutaj jest. Jeżeli chodzi o setup, czyli tak, było odreagowanie jakieś, tak, tutaj pobalansowali i mój ulubiony setup, czyli jakaś tam flaga, czy tam linia, ja to nazywam setup jednej kreski, nie? Czyli rysuję sobie kreskę, mam coraz ciaśniej, tu coraz ciaśniej. Jeżeli jest coraz ciaśniej, no to musi wybuchnąć w którąś stronę, tak? W tą albo w tą. No i wtedy wystarczy wybrać kierunek, nie? Oczywiście pewniejsze zagranie by było tutaj, gdzieś w tych rejonach, zbierać tą świeczkę albo tą, ale ja zaryzykowałem wcześniej, nie? I tak to wygląda. Od razu postawiłem stop loss pod jakimś sensownym, bo pozycja jest, setup jest bardziej pewniejszy, więc i pozycję wziąłem większą. Zobaczcie, to jest 3 razy większa pozycja niż zazwyczaj. Więc tak to wygląda. Oczywiście pewniejszy setup byłby nad VWAP-em, natomiast ja tutaj zaryzykowałem na setup jednej kreski i rozegrałem którąś z tych świeczek, nie? Już nie pamiętam jak to było. Więc docelowo tak to wygląda. Nie wiem jak będzie z trzymaniem tej pozycji. Chciałbym tutaj dotrzymać do high, ale nie wiem czy mi jaj nie zabraknie trochę. No bo jednak ten ruch nie jest taki jakbym oczekiwał, nie? No tutaj też mamy dzisiaj ręcz, nie? Mamy cyk i mamy ręcz powrót. Tylko gdzie oni dojdą, dokąd? Na pewno tutaj jest jakiś swing bardzo ważny. Tutaj jest jakiś bardzo ważny swing.
Więc tutaj gdzieś może będę wychodził z pozycji. Zaznaczyłem to sobie, niech pozycja dalej sobie leci. Musiałem wyjść wcześniej, dzieci odebrać ze szkoły, także na tą chwilę tak to zostawiam. Nie przestawiam się tutaj na break-even czy coś. Mam stop lossa sztywnego, niech sobie leci. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz jak jestem ja w pozycji, czy wy jesteście w pozycji, to jedyne, co możecie robić, to po prostu czekać, ręce pod dupę, cierpliwie i no i nie mieć nadziei, bo w każdej chwili może być odwrotka, możecie stracić pieniądze. Przede wszystkim to. Dobra, no to co? No to czekamy, czyli tak, jakby mi to weszło, to będzie o prawie 6:1 zysk do straty ze stop lossem. Także tak jak mówiłem, jeżeli mam dużą pozycję, bo dla mnie to jest duża pozycja, to jest ponad jeden duży kontrakt na dużym Nasdaqu, bo to jest 12 małych kontraktów, więc docelowo no tutaj ta pozycja wymaga ode mnie dużo jakby cierpliwości, nie? Więc docelowo zobaczymy, co z tego wyniknie, nie? Dobra, ja się wyciszam dalej, muszę jeszcze parę rzeczy poogarniać w domu i dalej do sesji amerykańskiej zostało 2,5 godziny i zobaczymy. Nie chciałbym dłużej trzymać tego niż sesja amerykańska, bo może być sytuacja tego typu, że będzie odwrotka. Ameryka wejdzie, powie, o sorry, jest za wysoko, pyk, odwracamy, nie? Więc docelowo tak to wygląda. Na razie trzymam pozycję. No i dobra, teraz jedziemy z aktualizacją. I to by było tak. Będę musiał się przestawić, wiecie, korci na dokładkę, na przykład tutaj zmaksymalizować profit i tak dalej, no ale prawie $2000 za jednego trade'a i to na Londynie, gdzie większość mnie w domu nie było, no to sorry, ale to jest dużo kaski. Więc to, co bym chciał zrobić, to zobaczyć reakcję teraz tutaj. Czy oni wybiją to mocno? To mamy na jakiś tam docelowo jakieś miejsce, które powinno być zweryfikowane. Czyli wyraźny tutaj, wyraźna strefa, która może być wybita i wtedy może być targetowana druga mańka range'u, bo to jest range. Jeżeli rynek nie trenduje cały czas, to jest range, nie? Zobaczcie. Cyk, cyk, cyk i góra, nie? Tutaj jest balans i góra. Więc docelowo nie mogę liczyć na to, że tutaj będzie wybite na 100%, więc bardziej w tej chwili skupiam się tutaj, na tym miejscu, nie? Pokażę tu z M1 to miejsce, czyli tutaj, nie? I bardzo ważny jest close z wczorajszego dnia. Czyli to powinno być teraz zweryfikowane. Powtarzam to jak mantrę w każdym nagraniu, ale to tak jest, no. Ten close jest po prostu tak, jakbyście tu magnes jakiś postawili, nie? Nie wiem, jak się magnes rysuje. O, tu magnes i on przyciąga to wszystko tutaj. Nie wyszedł, no ale dobra. Przyciąga ten cały tutaj kapitał, nie? Close. I teraz co do zasady tutaj w górę, tu w dół, nad close, tak samo VWAP, nie? Tu w górę, tu w dół, nie? Więc to jest moja metodologia i mój styl myślenia. I teraz przejdę jeszcze do M5, bo tutaj nie wytłumaczyłem wam tłumaczyłem wam chyba z M1, a z M5 chyba nie bardzo. Mieliśmy taką sytuację i tutaj był ten pewniejszy setup, nie? Czyli tu najlepiej by było rozgrywać tu z podtrzymaniem VWAP-a, nie? To macie klasyk tutaj, nie? VWAP nad średnią, breakout tej linii, tak? Breakout range'u, wszystko jest w jednym, nie? Wszystko się zgadza docelowo. Ja wziąłem wcześniej ten setup, nie? Czyli tutaj. Ten setup bardzo wcześnie, ale z bardzo krótkim stopem, nie? Czyli tak, impuls, korekta i gdzieś tu wchodziłem, nie? Docelowo w ten sposób. No i tutaj będę się przestawiał, bo no nie jestem w stanie tutaj teraz tego dobrze pilnować, a im wyżej, no to im wyżej to trzeba będzie bardziej uważać, nie? A jak mnie nie ma teraz, akurat będę w domu, no to niestety, ale nie mogę zbyt długo tutaj siedzieć. Więc zaraz się przestawię jakoś logicznie ze stop lossem. Pewnie gdzieś pod średnią. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Jeszcze zobaczę S&P. Jak wygląda S&P tutaj. S&P, kurczę, nie ma takiego tutaj oporu.
Zawsze można na Stanach Zjednoczonych jeszcze wejść, nie? Fajnie to się trzyma takie trady, jest to też troszkę praca nad sobą, żeby jakby maksymalizować te profity i nie zamykać zbyt wcześnie, no bo nie jeden już by tu zamknął, nie? Tutaj by zamykali, tu by zamykali, tu by zamykali, a ja konsekwentnie trzymam. Im wyżej, tym bardziej mi się chce trzymać, nie? Bo jestem utwierdzony w trendzie, nie? Więc docelowo to by było fajne miejsce do rozegrania, nie? Do zamknięcia trade'a. Fajnie by było tu potrzymać, ale no niestety no, chyba nie dam rady tu dotrzymać nie, trade'a. No chyba, żeby mocno poszli, ja bym sobie tutaj teraz stop lossa postawił jakby mocnymi świeczkami, o tak poszli, stawiam tu stop lossa, wychodzę, dziękuję i w takim wypadku mogę. Ale zaraz zobaczymy, nie? Wezmę 15 jeszcze. M15. Kurczę, fajnie to wygląda, cisną mocno. M5. Nie wiem, czy na sesji Stanów Zjednoczonych, czy na sesję się wyrobię, nie? Jak już to będę spóźniony, ale jeżeli teraz będzie fajny profit, to później tylko przygotowanie zrobię sobie i może jakąś tam małą pozycję zgarnę, nie? O, fajnie tutaj teraz sytuacja wygląda, bo akurat przyszedłem jak się H1 nowa będzie klarowała. Jest mały knocik od dołu, więc spokojnie myślę, że tutaj, jeżeli to ma być podtrzymany ten trend, to będę mógł tutaj zaraz stop lossa w ten sposób postawić. O. Coś tutaj, tylko że jeszcze jest tu średnia EMA21, mogą od średniej jeszcze odbijać, nie? Więc nie chciałbym tutaj sobie tak za mocno skracać, nie? Bo jednak cena musi mieć trochę poślizgu, nie ma tak, że... Dobrze, za sekundkę wrócę. A jeszcze Wam pokażę, że to jest konto live, nie? Tutaj, to jest konto live. To co zawsze, My Funding Futures.
Dobra, no to by było tyle, $1500 z tej pozycji. Zobaczymy po południu, co będzie. Na razie dobrze, że tutaj skończyłem, będę mógł zająć się swoimi rzeczami. Jak na sesję londyńską to jest bardzo dobry wynik. Teraz może być korekta do VWAP-a i dopiero dalej w górę lub powrót do range'a do testowania tych dolnych poziomów. Więc dobra, na tą chwilę to tyle. Wyszło jak wyszło, $1500. Więc do zobaczenia na sesji amerykańskiej, o ile się wyrobię. Dopiero siadłem na wykresy, bo nie było mnie wcześniej w domu. Dobra, to mam teraz tak, checklista na szybko. Już sekundę, gdzie to było? Jest checklista, jeszcze tutaj nie wiem, czy zauważyliście, mam checklistę, tak? Sprawdzić newsy, sprawdzić wolumen i tak dalej, czyli tak, newsy sprawdziłem na dzisiaj. Sprawdzić wolumen sprawdziłem, nie ma tragedii. Odpaliłem wykresy posiłkowe, ustawić alarmy. Zaraz to zrobię w międzyczasie, nie będę tutaj teraz tracił na to czasu. Sprawdzić połączenie i sprzęt. Ja korzystam ze speed testu, zawsze sprawdzam, czy jest wszystko ok przed zaczęciem sesji, żeby nie było. To też w międzyczasie sobie zrobię. Przygotować dziennik lub program do nagrywania. Ja korzystam już od dłuższego czasu, nagrywam sesję i później na koniec dnia drukuję sobie na takim na A4. Drukuję sobie wykres, nieraz się nie mieści, to robię to na 2 A4, dzielę sobie to, zaznaczam miejsca, opisuję i po prostu w ten sposób się uczę. Przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek, to chodzi o te notatki właśnie, o których przed chwilą powiedziałem, nie? No i co, wszystko z wykresu H1 i tak dalej. Plan powiedziałem rano, jak mój plan miał wyglądać. Teraz sytuacja troszkę się zmieniła, powiedzmy, bo mieliśmy impuls i to, co chciałem rano rozegrać, tak? Czyli zebranie tutaj tych stop lossów. No i teraz co się stanie? H1 jest ściągana mocno, widać tutaj. Jest duży knot i zobaczymy, czy to nie będzie sytuacji takiej, że oni będą targetować drugą mańkę, czyli tutaj teraz kolejne stop lossy, czyli tu stop lossy, tu stop lossy, tu stop lossy. Tylko pytanie, czy to będzie w górę, czy to będzie w dół. I naszym zadaniem, znaczy moim dzisiaj, jest odganięcie kierunku. Tylko że to będzie małe ryzyko ze względu na to, że jestem już w zysku. Ok, tutaj nastąpił też fajny, ciekawy breakout, czyli mieliśmy impuls, korekta, boom, breakout. I teraz fajnie by było podtrzymać tutaj jakiś range i boom w górę, nie? Coś w tym stylu. Oczywiście ja chciałbym rozegrać to w górę. Jeżeli chodzi o wczorajszą koncepcję albo przedwczorajszą, czyli te dołki nie zostały wzięte, zanegowali tutaj, odbili, mocna D1, więc docelowo oczekuję teraz kolejnej mocnej D1. Dlatego stąd wynika moja koncepcja. Tutaj mogę sobie po D1 jeszcze jednego gapa rozrysować w ten sposób. I co do wczorajszego dnia, jak pamiętacie, jak mówiłem, że gap dla mnie to jest miejsce, które zamyka się body, nie? Czyli ta dziura musiała być wypełniona body i wczoraj takie wypełnienie nastąpiło, czyli ten gap już jest odklepany, tak? Więc tutaj atrakcyjny teraz poziom to jest tutaj to high. I całkiem możliwe, że dzisiaj to będzie ściągnięte. Zobaczymy. Być może będzie jakaś fajna, ciekawa, klarowna sytuacja. Bardzo mało dzisiaj ryzyko podejmę. Być może będzie to tylko jedna pozycja, więc musi być starannie wyselekcjonowana. Bo nie chciałbym zysku oddawać po prostu z rana. Teraz tak, jeszcze odpalam sobie mój autorski wskaźnik. Open Range Box. Korzystam z Open Range o 9 rano, jak wiecie, i o 15:30. Czyli sesja londyńska, sesja amerykańska. Chyba że jestem już w setupie, to nieraz nie rozpraszam się, po prostu Open Range i jeżeli już mam pozycję, to nic ten Open Range nie zmienia dla mnie. Ok, i tak, teraz M5, tutaj mam range, więc tak, mieliśmy tutaj mańka targetowanie w dół, teraz mamy targetowanie w górę, ściągnięte tutaj wszystko, co było dzisiaj do ściągnięcia i wczorajszy high. No i teraz czekamy, czy będzie targetowana mańka w dół, czy oni będą gdzieś tutaj, korekta do VWAP-a i znowu w górę, lub nawet tutaj gdzieś zaraz może będzie jakiś long rozgrywany. Ok. Z tyłu głowy mam cały czas longi, nie szukam tutaj shortów, nie jestem hazardzistą, idę z prądem.
że dzisiaj 1500 dolców do przodu uważam to za bardzo ładny wynik, skoro mam konto live 2500, miałem konto live 2500 w My Funding Futures, prawdziwe pieniądze, już nie konto fundowane, tylko jakby trzeci etap z tym propem, no to skoro dzisiaj 1500 w zysku, no to jest, nie wiem, dobre 40% konta, nie? Także jeżeli mam taki zysk, to ja po prostu troszkę bastuję sobie, nie? Tradeify mam wypłatę, czekam na zrealizowanie, potwierdzenie i wrócę do handlu. Pewnie po niedzieli, bo to troszkę zajmie od jednego dnia do 26. Target zrobiłem w 26 dni. Czyli $9000 26 dni, można powiedzieć miesięczna wypłata z jednego z kont. Wcześniej rozgrywałem wszystkie konta jakby pod jednym i ze względu na łącze wywaliłem konta. Miałem 5 kont, to jest 6. To jest moje 6 konto. Wywaliłem wszystkie, dostałem laga i po prostu wywaliło mi łącze, a dzwoniłem tam do nich na jakby wsparcie na support i powiedzieli mi, że dopiero rano to ogarną. To było w godzinach popołudniowych. No i niestety zostałem z niczym, nie? No i tak to wyglądało, dlatego teraz już się zabezpieczam na ewentualne takie sytuacje i handluję na jednym koncie, nie? Mam zysk następne i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle lepsze w ramach dywersyfikacji, co nie? Czyli żeby rozgrywać sobie Tradeify, MFF czy jakieś inne propy i tak sobie rozgrywać codziennie. Przynajmniej można kopiować, oczywiście można kopiować konta, ale moim zdaniem w granicach jednego propa. Czyli jeżeli rozgrywamy Tradeify, to rozgrywamy to na jednego propa. Nie mieszamy propów, nie? Bo to też są inne targety, są inne stop-lossy. Na przykład MFF ma dzienne stop-lossy, w Tradeify jest ten stop-loss całkiem większy, zależy też jakie konto macie, ale jak w moim przypadku jest to konto od razu fundowane $150,000 z targetem na 9000 i chyba 6000 stop-lossa całkowitego, dzienny 3750, ale o tym będę mówił w jakimś tam nagraniu, bo prosiliście, żebym to ponagrywał, więc kiedyś tam wrzucę nagranie z omówieniem, dokładnym omówieniem propa, tylko też muszę się do tego przygotować, żeby jakieś pierdoły nie palnąć, żeby wszystko się zgadzało. Ok, co do setupu, tutaj mam fajne miejsce, tu mam jakiś range do wywalenia tego i na VWAP-ie zebrania się do góry. Mam konto live, ok, zmniejszę pozycję na 1 mikrokontrakt, rano rozgrałem 12, 3 dokładki robiłem, nie pamiętam jak to się nagrało, później jak całe nagranie skończę, no to wtedy będę wiedział jak to się nagrało, czy wszystko tak jak należy, czy nie. Ale myślę, że omawiałem tam setup poranny, czyli wejście na breakout. Tutaj są piątki, ja rozgrywałem mniej więcej to. Tak mi się wydaje, że gdzieś mniej więcej to teraz będzie ciężko znaleźć, ale tak, tutaj jest. Mniej więcej to rozgrywamy. To albo to. No ale to jest na nagraniu, także nie będę kombinował. Ok, mamy reakcję, potężną reakcję na M5. No i tak, tu by się człowiek zebrał. No, ta świeczka jest duża mocno. Ta czwóreczka wygląda przyzwoicie. Dajemy shota. Dobra, dajemy shota. Teraz tak, jaką mogę mieć maksymalną stratę tutaj? No nie chciałbym zbyt dużo stracić. Myślę, że tutaj pod VWAP-em gdzieś z palca będę zamykał. To będzie okolice $200. Jeżeli mi to zagranie nie wejdzie, kończę dzisiejszy dzień i tyle. Teraz tak, poszukajmy targetu jakiegoś. Nie bardzo jest sensowny target. No, gdzieś tutaj można w tym knocie szukać wyjścia, no, lub trzymać pozycję w nieskończoność, ale wtedy będzie dużo cięcia materiału. Bo 10 godzin czy tam, czekajcie ile, no parę godzin bym musiał z 6 godzin streamować, więc musiałbym dużo ciąć materiału.
tak, 600, 700, ta 500 poszła, bo 500 była tutaj. Czyli target okrągły poziom 21 500, o którym mówiłem wczoraj, chyba przedwczoraj nawet. Znaczy chodzi o sesję, kilka nagrań wcześniej. No i tak, tutaj nie ma parcia, zweryfikowali drugi raz to high i odbijają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może zbiorę się jeszcze na... sorry. No jeszcze... kurwa, co jest? No. Może zbiorę się jeszcze tutaj, w tych rejonach na VWAP-ie, to dobiorę po prostu, zwiększę pozycję jeszcze, nie? Jedną tylko. No jaka mi 15? Tylko... No dobra, czekamy. No nic tu nie zrobimy. Trading jest nudny. Nudny, gdyby to był już chyba w przedwczorajszym nagraniu mówiłem, że gdyby to była sesja live tak naprawdę, no to jest sesja live, ale w razie czego no nie na YouTubie, nie? Bo jakby mi zerwało to lipa połączenia, więc nie mogę tego robić na YouTubie, na Discordzie owszem, na grupie mojej, ale no tutaj się nie da i jak zerwie połączenie, no to jest problem. Więc nie mogę wejść w taką interakcję i odpowiadać na pytania. Jedynie tam z Discorda, a na Discordzie też nie zawsze mam sesję. Nie zawsze nagrywam na Discord. Nieraz po prostu nagrywam sobie materiał i później to wrzucam. Ale to i tak myślę, że jest dobra forma, bo w Polsce chyba nie ma nikogo takiego, kto robi live sesje jakiekolwiek, nie? Zaorski tam streamuje, widziałem, no ale Zaorski to jest troszkę inny typ człowieka, nie? Troszkę inne kwoty i inna zabawa, nie? Ja tutaj bardziej handluję pod to, żeby mieć na życie, na utrzymanie rodziny, a nie pod to, żeby bawić się na wynik, nie? Lecieć na wynik. I zależy na minimalizacji ryzyka i jak największych profitach. Bardziej się liczy dla mnie to, żeby nie stracić, niż zarobić. To nie zawsze wychodzi oczywiście. Dobra, no tu jakiś taki breakout powinien być, żeby myśleć o czymś więcej. I tak, teraz tak, poziom 620 i 600, nie? Czyli Nasdaq lubi chodzić po 20. Skalperzy lubią po 20 lecieć. No a bardziej tacy pozycyjni traderzy wolą, rozgrywają na równe poziomy, nie? Czyli tutaj będzie 700, tutaj będzie 800. No już nie mówiąc o takich konkretnych jak 22 000, nie? Czyli konkretny poziom 22 000 jest tutaj. Nie? To już o tym nie mówiąc. I 22 000 to jest aż tutaj. Po H1, czyli nie dzisiaj, raczej nie dzisiaj. No i też możemy zrobić tak, że bierzemy sobie zakres wczorajszego dnia, nie? Cały zakres, na przykład D1. Zróbmy to po D1. I teraz tak, mierzymy sobie D1. No tutaj znowu jest gap jakiś, zerwało coś. Bierzemy sobie tak, D1 mamy wczorajszą, mniej więcej tak. I robimy taki myk. Mniej więcej widzimy, gdzie tutaj może być, jeżeli by była mocna świeczka wzrostowa, mniej więcej widać, gdzie one mniej więcej będą się różnić, ale nie dużo, nie? Widzicie? Przyłożycie tu, przyłożycie tu, przyłożycie tu. One się różnią, ale nie aż tak mocno, żeby się pomylić. No i tutaj jak to w strefę przejdą, no to będzie jasny sygnał do tego, żeby atakować tutaj też te 22 400. Tu jest też malutki gapik, widzicie? Tu są dwa małe gapy, które też co do zasady powinny być przehandlowane. Ok, dobra, tyle z gadania. I tak,
Mamy open range nam się wyrysował. Jak wiecie, może być to fake out. Lubię też fake outy rozgrywać, ale to trzeba mieć duże doświadczenie do fake outów. Bo sytuacja tego typu wygląda, że wybijają górną bandę range'u i wtedy jest bum, w dół. Ale trendowo zazwyczaj, jeżeli jest mocny trend, powinno być tak. O, taka sytuacja to jest idealna, czyli wybicie jakiejś linii, czyli mojej super kreski, czy tam flagi, czy jak to sobie nazwiecie. Ja mam system jednej kreski i tutaj wybicie tego poziomu, czyli tutaj kolejna M1 jest do zagrania, stop loss tutaj lub tutaj, czyli 50% range'a lub pod range'em. Open range to jest, to wszystko to jest 15-minutowa świeczka, czyli ta świeczka. Tak, to jest ta świeczka tutaj. I to jest ten open range. No i też tutaj widać, że jest mocny trend wzrostowy, bo nawet VWAP nie został przetestowany. Co może nastąpić, ale nie musi. Na VWAPie jest, jeżeli jest mocna reakcja na VWAPie, czyli tak zwane V, cyk, no to wtedy wiadomo, że zareagowali mocno na VWAPa i dużo tutaj kapitału czekało w tym miejscu. Już pamiętamy, żeby sobie podejrzeć spółeczki, jak wyglądają. Im więcej zielonego, tym lepiej. Bierzemy pod uwagę S&P. Dow Jones niekoniecznie, ja zawsze patrzę na S&P i na Nasdaqa oraz ETF-y SPY i QQQ. To jest dla mnie ważniejsze. Indeks dolara, to już wiecie z poprzednich materiałów, nie będę się powtarzał. I zobaczymy, czy tu fake out będzie, czy nie. Ale te knoty od góry mi się bardzo nie podobają. Więc nie wiem, czy pozycji nie zabezpieczę, jeszcze chwilę pomyślę. Zaraz zaobserwuję dynamikę ruchu i zobaczę. S&P mocno w górę. S&P wygląda na słabszy właśnie. I tu jest problem, bo teraz mamy lekką dywergencję. Dobra, ja się tu zabezpieczę niestety. O, właśnie. Właśnie, nie ma to jak przeczucie tradera. Zobaczcie, mamy tutaj dywergencję, nie? Czyli S&P nie zrobiło szczytu, Nasdaq zrobił szczyt, nie? Czyli w tym momencie powinienem rozgrywać S&P na shorty. Ale że mamy trend wzrostowy, więc ja wolę rozgrywać Nasdaqa na longi. Ale są traderzy po prostu, co wykorzystują dywergencję między instrumentami, potrafią to robić. Ja też to swego czasu robiłem. Teraz troszkę mi się ewoluowało w mojej strategii. Nic, muszę poczekać na jakąś korektę. Teraz stoją, ewidentnie siedzą na tym high wczorajszym, więc no, wypadałoby poczekać, nie? Więc zobaczymy. Dzisiaj sesja do 17 max, więc jak coś wykręcę, to wykręcę, jak nie, to nie. No i czekamy. To mogę wywalić. Dobra, to mnie już nie interesuje. Interesuje mnie ta strefa teraz. Ta strefa tutaj. Dokładnie to miejsce mnie interesuje. Po piątkach. Żeby zobaczyć, co się tu wydarzy. Pewnie będzie kolejny nudny dzień dzisiaj.
Dajcie znać, jakbyście mieli namiar na jakąś klimkę taką małą. To dajcie znać. Muszę sobie tu zamontować. Mam bardzo małe pomieszczenie, takie biuro przydomowe. I no, nie mogę znaleźć takiej małej klimy. Są takie jakby małe zraszacze. Wiem, że w Niemczech są, bo mi mówił, że są w Niemczech, ale nie wiem, czy u nas szukałem na necie, ale nie mogę znaleźć takiego. Taka mała klimka może być elektryczna, aby tam coś tam chodziła. Elektryczna czy coś, aby nie zraszacz wodny, bo takich jest dużo, widziałem. Mówią, że to, znaczy piszą nieraz, że to klima i tak dalej, to trzeba dokładnie czytać, bo to są zwykłe zraszacze na wodę. Napiszcie w komentarzu, czy tam na maila, jakby ktoś taki ogarniał wideo. Dobra, czekamy na jakąś korektę albo coś i zajmę się czymś innym teraz, a nie ma tu nawet co komentować, także sami widzicie, że materiał nie ma co w ogóle tutaj kombinować i materiał będzie pewnie dłuższy dzisiaj, więc wyciszę się i jak będzie się coś działo, to po prostu będę komentował, później poprzecinam materiał, bo jak wiecie, z moim łączem to niestety, ale zbyt długiego materiału nie wrzucę. Ostatnie 2 godziny wrzucałem materiał chyba od 8 do 15, także sami widzicie. Dobra, teraz już bez żartów można się zebrać tutaj. Wiem, że to wysoko, ale breakout. Będzie breakout i no zobaczymy. Dam tu shota i potrzymam, ewentualnie dołożę tu, fajne miejsce na dokładkę będzie i takie 2 mikrokontrakty będę sobie trzymał, a na razie się wyciszam i do usłyszenia.
Dobra, ustawię sobie stop lossa gdzieś tutaj pod średnią, bo wydarzenia. Dobrze, mam ten alarm. Bo by było. Zaraz będzie ważny news o 16, więc nie warto tu ryzykować zbyt mocno. Ja albo szarpnie do góry, albo w dół, no ale zawsze stracę 5 dyszek tylko. Nawet tu, jeżeli pójdą do góry teraz, to będę likwidował pozycję na jakiś czas. Skracam to maksymalnie. Dobrze mam te alarmy, bo zapomniałem o newsach. A jak jest alarm ustawiony, no to ci wyskakuje na twarz pop-up i po prostu od razu widzisz, że są newsy. Dobra, co będzie? Niech mi to wytną. I poczekamy na to, aż się sytuacja wyklaruje, czyli gdzieś za jakieś 10 minut po wydarzeniach. No i wtedy dalej będę komentował i może jakąś pozycję otworzę. Dałem jeszcze jednego shota. To już ostatnia pozycja. 16-19 trzymam do 17 i zamykam bez względu na wynik. Nie ma co trzymać. Co do decyzji mojej, po prostu prosty breakout tutaj i no, utrzymali się tutaj na górnej części open range'a, czyli górna część 15 otwierającej rynek, więc no taka jest moja decyzja. Balans na średniej MA21, no i zobaczymy. Tak jeszcze w ramach tego, czy wypłacam, czy nie, bo tam jakaś osoba mi maila pisała, skąd ja mam wiedzieć, że ty wypłacasz, no to pokażę wam jedną stronę, nie? My Funding Futures, nie? Są wypłaty, daty, kiedy było wypłacane, Tick Trader, wszystko jest, kiedy było wypłacane, marzec, kwiecień, tak? Tutaj wszystko jest. Także teraz pora na Tradefy. Czy z Tradefy dopiero jestem od 20 dni, także pierwszą wypłatę dopiero robię, nie? Także jak widzicie, jestem zyskownym traderem. Nie tylko gadam, nie tylko nagrywam filmy, ale też żyję z tego na co dzień, nie? Dlatego jest to bardzo ważne, żebyście weryfikowali osoby. Oczywiście wszystko, co tutaj pokazuję, to nie jest jakaś porada finansowa czy coś, no bo trading jest zawsze obarczony bardzo dużym ryzykiem i nie polecam nikomu tradować. Polecam się zająć czym innym, jakąś inną robotą. Trading robić dodatkowo w formie hobby, pasji, ale nigdy, żeby z tego żyć. To, czy będziecie z tego kiedyś żyć, to wyniknie z czasem. To nigdy nie może być tak, że wy się napalicie na zyski, rzucicie pracę na głęboką wodę, a nie wiadomo, czy jesteście, czy dacie radę po prostu, nie? Dobra, pozycja zaczyna pracować. I teraz tak, pierwszy przystanek będzie, no ten pivot, nie? On jest w okolicach 21700, jak widzieliście, ja przestawiłem target na 21800, ale no będę musiał tutaj obserwować, jak to będzie wyglądało. Być może nawet teraz dorzucę pozycję jedną, ale to nie będę trzymał tej pozycji długo już. Jestem w zysku, nie ma co komplikować sobie życia. Wezmę te 200 tutaj, zgarnę, coś w tym stylu. Ewentualnie się przesunę ze stop lossem i zostawię to nagranie, niech sobie leci, a później będę montował film. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie H1 pnął się w górę. H4 pięknie. Target na 21800 jak nic. Czyli okolice po H1 tutaj. To będzie weryfikowane moim zdaniem. Przy tak mocnym trendzie. Więc to celowo na razie mogę to tak zostawić. Albo na razie przestawmy się na te 21800 i na razie zobaczymy, co z tego wyniknie. Przestawię się, no fajnie by było się tu przestawić ze stop lossem, ale uważam, że mam za mało miejsca. Więc jeszcze chwilę popilnuję pozycję 17. Teraz mamy jakby, czyli profesjonalni day traderzy kończą sesję, więc teraz może się wyjaśnić więcej, czy będzie to jakaś większa korekta, czy będzie dalej ciśnięcie do góry. Na razie zostawimy tak tą pozycję. Zobaczę, może jeszcze pół godziny posiedzę, nie? Pół godziny i zamykam. Chyba że będzie naprawdę mocny trend, to wtedy przetrzymam pozycję. Dobra, na dzisiaj postanowiłem skończyć. Nie chce mi się serio już tutaj siedzieć. Nie? Jest po 17, koniec sesji.
normalny trader kończy 17:30, już mi się nie chce wisieć, tym bardziej jakbym nie miał zysku, to okej, to by było inaczej, to bym tutaj siedział nawet i do 22, nie? Ale no, nie chce mi się siedzieć już dzisiaj, kończymy to. No i mam ciekawą też informację, została mi wypłata zaakceptowana, bardzo szybko, powiem Wam, że rano zleciłem dzisiaj, albo wczoraj, nie pamiętam, więc bardzo szybko. Dostałem zaproszenie dzisiaj na Rise i pyk, moment, pewnie jutro będzie już na koncie. Także fajniusio, powiem Wam, że fajny prop, podoba mi się. Jeżeli chodzi o szybkość wykonywania zleceń, to MyFunding Futures i Tradeify to jest topka. To jest to są bardzo szybkie wypłaty, nie? Najgorzej z tych wszystkich stoi chyba Tick Trader, z tego co się orientuję. Dobra, no to co? Koniec na dzisiaj. Plus 1645. Dokładnie. Tyle wychodzi mi tu. Dobra, wypłatę mamy tutaj, no, jeżeli chodzi o teraz targety, no to tak jak mówię, nie? Docelowo te poziomy, jeżeli bym chciał siedzieć, no to pewnie te poziomy będą przetestowane. Te 21 800 pęknie pewnie, 21 700 wpierw pęknie. Nie wiem, czy to będzie z korektą i dalej, czy bez korekty, nie wiem. Natomiast wiem, że te poziomy powinny być przetestowane nawet i dzisiaj, maksymalnie jutro. Więc docelowo wchodzę, likwiduję wszystkie pozycje, znaczy muszę dać cancel orders, jakbym gdzieś o czymś zapomniał, żeby nic nie zostało, bo wtedy prop zablokuje mi konto. Więc docelowo wolałbym tego uniknąć, więc zawsze pamiętam, wchodzę sobie na Tradeivate stronę, wchodzę sobie tam w zlecenia i sobie robię anulowanie wszystkich ewentualnie pozycji, które mi tam zostały, buy limit, sell limit, bo nieraz można zapomnieć, to sobie wisi na jakimś instrumencie, więc lepiej to zrobić, pozamykać wszystko i tyle. No dobra, myślę, że to będzie tyle w tym materiale, zaraz go posklejam i wrzucę. Początek sesji dzisiaj było fajniuszo, w sumie to tak od 13 zaczęło się fajnie dziać, więc powiedzmy, że od 13 od tego breakoutu tutaj, zobaczcie, piękny breakout na M5 i zobaczcie jaki ruch, może system jednej kreski, nie? Tak jak zawsze mówię, nie trzeba sobie komplikować, VWAP, przebicie VWAP-a i w górę, nie? Tylko to trzeba po prostu później potrafić wytrzymać ciśnienie i przetrzymać trader w zysku. Najważniejsze jest to, żeby trzymać tę pozycję w zysku, a nie w stracie, bo większość ludzi odwrotnie to robi. Trzyma w stracie, a niestety nie potrafi sobie poradzić z przetrzymywaniem zysków. Bo rynek może zawrócić w każdej chwili, tak? I mózg na to źle reaguje, nie? Raz, drugi raz się uda, trzeci raz, a później się popełnia głupie, beznadziejne błędy i tak w kółko. I o to chodzi, żeby handlować przeciw tłumowi, a nie z tłumem. Dobra. W tym nagraniu to będzie wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, jakimś lajku. W razie czego zapraszam na maila, na Discorda. Jak macie jakieś pytania, dawajcie śmiało znać. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnej sesji. Do zobaczenia też będzie. Nie zdradzę Wam kiedy, ale będzie do zobaczenia. Także trzymajcie się.